Okej, a więc 2 dni temu miałem okazję oglądać najnowszy serial o Spider-Manie, a dokładnie 2 jego ostatnie odcinki. I uznałem, że nagram tego recenzję, bo tak to już zapowiadałem na live'ach. A więc zacznijmy od początku. Animacja jest specyficzna, bo jest ona stricte komiksowa, więc odbiega ona od tych wcześniejszych seriali o Spider-Manie animowanych. Takiego stylu animacji jak ten jeszcze nie mieliśmy nigdy, więc jest to ciekawe podejście, które nie jest złe, w sensie jest ono specyficzne i nie każdemu się ono spodoba, natomiast jak dla mnie było ono całkiem okej i mi nie przeszkadzało w oglądaniu. Natomiast nie powiem, pierwsze 2 odcinki, kiedy zaczynałem w ogóle podejście do tego serialu, były specyficzne i nie oglądało mi się tego tak zwyczajnie jak dotychczas inne seriale o Spider-Manie, ponieważ no jest to coś innego na ekranie, więc musiałem się do tego przyzwyczaić, ponieważ było to inne. Natomiast kolejne tam 3., 4., 5., 6. odcinek, bo chyba ich jest 10, tak? Chyba tak, albo 12, nie jestem pewny. Natomiast kolejne odcinki były przyjemniejsze do oglądania niż te pierwsze 2. Serial jest naprawdę wielką bazą, jeśli chodzi o cameo. Jest ich tam pełno, tak naprawdę każda postać jest kimś w komiksach, nie? Jakby nie ma tak, że powiedzmy koleżanka Petera jest jakąś, nie wiem, totalnie randomową koleżanką czy coś, tylko jest jakby kimś, kto będzie w przyszłości kimś więcej. I totalnie szczerze, przyznam się, jak zobaczyłem Nico pierwszy raz na ekranie, to miałem takie wait, czy to jest ta Nico? I wyszukałem sobie od razu Runaways, nie? I patrzę, tak, to jest ona i mówię, fajnie, nie? Jakby od razu się podjarałem, nie? I potem też widzimy tego Doktora Strange'a i w ogóle w pierwszym odcinku, więc jest to, no fajnie, jakby widzimy tu dużo bohaterów, jest ciekawy świat. No i generalnie fajnie się na te postacie patrzy. W pierwszym odcinku widzimy symbionta, który będzie miał znaczenie w kolejnych odcinkach, a dokładnie w finałowym odcinku. No i generalnie na te postacie się naprawdę fajnie patrzy. A mamy ich wiele takich znajomych jak Harry Osborn, generalnie Norman Osborn, no takie podstawowe wyczucia mojej postacie ze Spider-Mana. No i tak, w tym serialu Harry jak i Norman są czarnoskórzy. I czy jest to złe? Moim zdaniem nie, mi się to całkiem, jakby nie widzę różnicy w tym, jakby czy jest biały, czy ciemniejszy, jakby wygląda spoko, jakby jest fajnie napisane, więc jakby mi się to ogląda przyjemnie, jakby jest to inne podejście do Harry'ego, natomiast nie jest to złe podejście, jakby spoko, jakby nie widzę w tym problemu, że wygląda w ten sposób, a nie inaczej, nie? Więc jakby jest to całkiem optymalne. W pierwszym odcinku pojawił się symbiont i myślałem, że to będzie Venom, natomiast Venom to nie jest, co mówi nam to ostatni odcinek z tego serialu, gdzie widzimy jak ten symbiont, kawałek jego zostaje ucięty, no i pojawia się, no będzie to Venom w świecie tego Spider-Mana zapewne, tak mi się wydaje, może nie, ale no ciemny symbiont, kawałek zostaje na ziemi, no, wiadomo, że to będzie Venom. Generalnie w tym ostatnim odcinku był motyw tego teleportacji w czasie, jakby teleportacja, czas, zmiana czasu. Doktor Strange chodzi przez inny wymiar i tam widzimy wydarzenia z pierwszego odcinka. Pokazuje nam to, że to, co wydarzyło się w przyszłości, miało znaczenie w tym, co było w przeszłości. Więc fajny zabieg, było to naprawdę ciekawe i spoko się, to też jakby to było coś ciekawego, jakby ten serial, pomimo tego, że jest narysowany w ciekawy sposób, to jest on i fabularnie dosyć ciekawy i pokazuje nam taką przemianę. Nawet słowa Normana do Petera o tym szacunku, że jakby wiecie, z odwagą wiąże się szacunek, nie? Z wielką mocą wiąże się szacunek, nie? To jest przerobieniem słów Bena, z wielką mocą, wielka odpowiedzialność, nie? Więc jakby jest to też ciekawy zabieg, taka przemiana tego i jest to spoko, jakby dla mnie taka różnica małe, takie coś innego, jest to całkiem optymalne i jakby mi to siedzi, jakby ja się jarałem tym, jak słyszałem wielką mocą, nie? Jak mówi Norman, ja mówię, powie o odpowiedzialności, będzie odpowiedzialność, natomiast on mówi szacunek, ja mam takie, szokowało mnie to lekko, nie? No, ja wtedy miałem takie, szacunek? O co chodzi? Szacunek? I jakby nawet ja oglądałem z polskim dubbingiem, nie? Bo ja lubię polski dubbing w serialach, w filmach, w serialach, natomiast w filmach lubię, jakby polski dubbing moim zdaniem jest jednym z lepszych dubbingów na świecie w ogóle, nie? Więc jakby spoko, mi siedzi polski dubbing, nawet w tym serialu jest optymalny, jakby kilka głosów bym zmienił, ale generalnie siedzi, mi fajny jest. Natomiast wtedy musiałem sobie zmienić na Disneyu na język oryginalny, angielski, żeby wsłuchać się, czy tam jest coś zmienione w polskim dubbingu, czy tak było w oryginale. Ja słyszę respekt, ja mam takie respekt? Ale po chwili miałem takie w sumie zamiana, bo wiecie, Norman ma inne, powiedzmy, priorytety, więc spoko, jakby takie w sumie pasuje. I ta scena potem, kiedy tam w ostatnim odcinku, albo to był ostatni? Chyba ostatni. Kiedy Peter tam próbuje zabić Skorpiona i tam go wsiu tym jego ostrzem chce, nie? I podchodzi tam ten Lonnie Tombstone i mówi nie. I go powstrzymuje, nie? Co mi się w ogóle skojarzyło ze sceną z No Way Home, gdzie Tom Holland
próbuje tam tego Williama Dafoe, nie, i podchodzi Toby i mówi stop, nie, to mi się z tym skojarzyło, z tą sceną i było to też spoko, jakby, nie wiem, nie mam pojęcia, czy to było celowe nawiązanie do tego, czy nie. Ja tam też Peter miał jakby takie zawahanie i w ogóle w tym tak samo jak w filmie, czy to było celowe nawiązanie, bo tam nawiązań generalnie jest mnóstwo. Ten serial to jest jeden wielki easter egg, jedno wielkie cameo, nawiązania i w ogóle, więc jakby to jest naprawdę fajne, jakby ten serial mnie jara, nie, jak ja to oglądałem. A tylko ten serial będzie miał wysoką ocenę. Naprawdę. I czekam na kolejne odcinki. Był też Doc Ock i ostatnia scena chyba, kiedy go widzimy, to widzimy jak ma on wielkie plany za sobą swoich macek, nie? Więc jakby jest to też fajne, bo widzimy, że Doc Ock będzie miał macki Doc Ocka. Gdzie i tak już je widzieliśmy w jednym z odcinków, kiedy tam walczył z tymi ochroniarzami, co chcieli go pojmać. No i chyba najważniejsza scena, czyli scena, kiedy MJ... Wait, co ja mówię? Kiedy ciocia May... MJ, tam nawet nie był MJ w serialu. Kiedy ciocia May jest we więzieniu, na wizycie i rozmawia z ojcem Petera. Ja miałem takie... god damn it. Mocne, jakby nie spodziewałem się tego, nie? W sensie, jak ona gadała z kimś, mówię, może coś, jakby nie wiedziałem, o co może chodzić, nie? I patrzę, on pokazuje to zdjęcie i mówi, no, co tam z moim synem, nie? A ja mam takie, synem? To jest Richard? Ja miałem takie, wow! Tak właśnie zareagowałem wtedy. Byłem zszokowany tym, co widziałem na ekranie. Mówię, to będzie jego... jest we więzieniu. Miałem takie, wow, mocne. Jakby nie spodziewałem się tego, naprawdę. No i wiadomo, Norman będzie goblinem w przyszłości. Co już widzimy tutaj, że Norman ma, powiedzmy, jakieś tam złe chęci, chciał ten portal i w ogóle jest taki zdeterminowany w tym, co zaplanuje sobie. No i też widzieliśmy w tej scenie, kiedy pierwsza walka Skorpiona ze Spider-Manem, kiedy Spider-Man był ranny, Peter, i przychodzi i woła tam gadę z Normanem i w końcu przylatuje nie Norman, tylko sam jego ten szybowiec, jak to się po angielsku nazywał, ten jego goblina gdzie bez goblina, ale już widzimy, że zapowiedź goblina była jakakolwiek, więc goblin będzie w przyszłości w tym serialu na 100%, tak samo Venom, no i Doc Ock. Z takich jeszcze innych rzeczy, no to nie podobała mi się piosenka z intra, no, ale to jakby to nie jest wada serialu, fabularnie, po prostu guściki, ja nie jestem fanem rapu, więc... Znaczy, czasem coś sobie posłucham, no ale dużo bardziej wolałbym jakieś rockowe brzmienie, takie jak było w Spider-Manie z lat 90. I tak myślę, co jeszcze mógłbym powiedzieć? Chyba więcej, bo też nie chcę walić spoilerami, żeby całą fabułę streszczać i w ogóle, to może na inny film. Natomiast z tego, co aktualnie mogę powiedzieć, no to fajny serial, oceniam go na taką 9, 8, coś takiego. 10 bym mu nie dał, bo mogło być lepiej zawsze, jakby uważam, że nie warto dawać 10 czemuś, co nie jest wybitne. A to wybitne nie było, ale było przyjemne, takie no mówię, fajnie się mi to oglądało, było pełno nawiązań, pełno bohaterów różnych, więc znanych z komiksów, dlatego ja jako fan Marvela gdzieś tam i kreskówek, seriali, coś... Ja się jarałem tym, znałem te postacie, więc miałem takie wow, to jest on, a to będzie on, a to zobaczymy, jak on staje się nim i miałem takie fajnie, nie? Fajnie. Dlatego mogę dać 9, 10 nie dam. 9, 8 to jest taka ocena moja, więc tutaj macie ocenę 8,5 a 9, coś takiego. Mi się to podobało, chętnie bym obejrzał cały jeszcze raz serial i czekam na kolejne sezony.